Przede wszystkim warto, żebyśmy pamiętali, że kluczowe dla rozwoju mózgu, co do zasady, a szczególnie rozwoju w wczesnych etapach życia, są nasze interakcje. Interakcje z otoczeniem fizycznym, społecznym, z naszym środowiskiem. Wszystko to wpływa tak naprawdę na nasz rozwój. W związku z tym zdrowie, bezpieczne relacje z innymi osobami, bycie otoczonymi rodziną, dobra dieta, wszystko to prowadzi do tego, że nasz mózg prawidłowo się rozwija. Prawidłowo są wykształcane powiązania synaptyczne, no i tak naprawdę prawidłowo odbywa się rozwój zarówno psychiczny, jak i fizyczny. Tymczasem zdarzenie traumatyczne prowadzi do zaburzenia normatywnego rozwoju. No i to zaburzenie może wiązać się z ryzykiem długotrwałych konsekwencji, gdy tak naprawdę nic z tymi doświadczeniami nie zrobimy. I to nas troszkę prowadzi do takiej wyjątkowej umiejętności, zdolności ludzkiego umysłu, którą jest neuroplastyczność. Neuroplastyczność to jest zdolność naszego mózgu do dostosowania się do zmieniających sytuacji. To jest umiejętność reorganizacji funkcjonowania mózgu pod wpływem czynników zewnętrznych. I to jest ogromne, można powiedzieć, osiągnięcie w zakresie naszego funkcjonowania, ale również jest to miecz obosieczny. Jest to ogromne niewątpliwie osiągnięcie, ponieważ szczególnie w sytuacjach neurologicznych, czy mamy do czynienia z udarem, kiedy pewne funkcje mogą zostać wyłączone, okazuje się, że mózg bardzo szybko potrafi się przeorganizować. Właśnie dzięki neuroplastyczności pewne funkcje mogą być zrehabilitowane czy przywrócone. Ale okazuje się, że również właśnie doświadczenie takich dramatycznych sytuacji, jak wojny, sytuacji kryzysowych bądź traumatycznych, również będą prowadziły do sposobu zmiany funkcjonowania, sposobu, w jaki nasz mózg będzie funkcjonować. I szczególnie może to być niebezpieczne albo mające dalekie konsekwencje, kiedy mamy do czynienia z wczesnym dzieciństwem. Dlaczego? Dlatego, że wówczas te procesy neuroplastyczności są wzmożone, w związku z tym też mózg może bardzo szybko przeorganizować się właśnie pod wpływem wojny, sytuacji kryzysowych bądź traumatycznych. Co nam robi tak naprawdę sytuacja stresująca? Pewnie Państwo to już wiedzą, panowie i panie, że przede wszystkim w sytuacji kryzysowej to, co się dzieje, to są uwalniane w naszym organizmie 3 główne substancje. Przede wszystkim to jest adrenalina. Adrenalina to jest hormon odpowiedzialny za reakcję walcz, uciekaj. Tutaj jeszcze można byłoby powiedzieć zastygaj. Jest on wyzwalany pod wpływem ciała migdałowatego. Tak naprawdę to, co się dzieje, kiedy ta substancja jest wydzielana, to dochodzi do wzrostu energii, czujności, selektywności na bodźce, do wzrostu rytmu serca. Mamy również wydzielaną noradrenalinę. Noradrenalina to jest hormon odpowiedzialny za podnoszenie pobudzenia. Stres wiąże się z większą czujnością, uważnością, skupieniem, reaktywnością. Tak naprawdę zmienia się nam ukrwienie. Przygotowujemy się do walki, w związku z tym idzie ukrwienie w większym stopniu do mięśni. Również ukrwienie odchodzi z kończyn do organów wewnętrznych po to, aby chronić się przed urazami. Mamy również kortyzol. Kortyzol jest hormonem stresu, który w niewielkich ilościach może być korzystny. Jednak problem pojawia się wówczas, kiedy mamy do czynienia z długotrwale utrzymywanym wysokim poziomem kortyzolu, ponieważ on tak naprawdę może zmienić i nawet uszkodzić funkcjonowanie naszego mózgu.
Czy to może hamować układ immunologiczny, podnosić długotrwale ciśnienie krwi, na przykład poziom cukru we krwi. Wszystko to może prowadzić do negatywnych efektów, do zaburzenia również rytmu snu i czuwania. Problemem tak naprawdę, jaki się wiąże z tymi substancjami wydzielanymi w sposób naturalny pod wpływem sytuacji stresowej, jest to, że wszystkie te substancje aktywowane są w traumie i są one utrzymywane na względnie stałym, wysokim poziomie, co tak naprawdę przestaje pełnić funkcję adaptacyjną, ponieważ w sytuacji, w której potrzebujemy, one mają nam pomagać radzić sobie z tą sytuacją. W sytuacji doświadczenia traumy okazuje się, że te substancje nie przestają być tak łatwo i tak szybko produkowane i one utrzymywane są w chronicznym, wysokim poziomie, co tak naprawdę doprowadza do zaburzenia naszego normalnego, właściwego, adaptacyjnego funkcjonowania. Tutaj warto również zwrócić uwagę na dwa wzajemnie się troszkę działające w antagonizmie układy. Pierwszy to jest autonomiczny układ nerwowy. Być może Państwo pamiętają z zajęć biologii, może na studiach. Autonomiczny układ nerwowy, tak zwany współczulny, jest układem aktywizującym. On aktywizuje nas albo do walki, albo do ucieczki. Aktywizowany jest wdechem. I on tak naprawdę prowadzi do hamowania nerwu błędnego i w związku z tym do podnoszenia rytmu serca. Mamy również tutaj związanie tego układu z informacjami z otoczenia związanymi z zagrożeniem. W związku z tym zagrożenie co do zasady aktywizuje właśnie układ współczulny. Tymczasem układ przywspółczulny ma charakter łagodzący, relaksujący i on w dużej mierze opiera się na nerwie błędnym. I to tak naprawdę wiąże się z zachowywaniem energii, relaksacją, odpoczynkiem. Ten układ przywspółczulny właśnie aktywizowany jest w sytuacji, kiedy czujemy się bezpiecznie. W związku z tym sytuacja posiadania komfortowych relacji z innymi osobami, poczucie psychicznego, fizycznego bezpieczeństwa będzie związane z wysoką aktywizacją układu przywspółczulnego i jednocześnie będzie się wiązało z możliwością optymalnego funkcjonowania. Co ważne, tak jak współczulny układ aktywizujący jest uruchamiany wdechem, przywspółczulny układ aktywizowany jest wydechem. Dlaczego ja o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że właśnie możemy wykorzystywać tę wiedzę w bezpośredniej interakcji z osobami, z którymi pracujemy w szkole, aby właśnie z jednej strony hamować działanie układu współczulnego i wzmacniać działanie układu przywspółczulnego, który właśnie wiąże się z poczuciem relaksacji i odpoczynku. Co możemy robić? Przede wszystkim właśnie możemy wzmacniać działanie układu przywspółczulnego poprzez uruchamianie nerwu błędnego. Proszę Państwa, w literaturze przedmiotu, jak Państwo poszukają, są już publikacje oparte i skoncentrowane właśnie na zajęciach, ćwiczeniach, które mają za zadanie czy cel właśnie uruchamiać nerw błędny. Możemy bardzo łatwo to zrobić poprzez głębokie wdechy i długie wydechy. Dłużej wydychamy niż wdychamy. Proszę Państwa, to jest magia naszej fizjologii. Okazuje się, że 5-minutowe sesje ukierunkowane na głęboki wdech i powolny wydech wiąże się z
obserwowalnymi zmianami w biochemii krwi, które wiążą się właśnie z poczuciem relaksacji, poczuciem odpoczynku i jednocześnie przeciwdziałaniem hormonom stresu. Najważniejszą konsekwencją dla naszej praktyki w związku z tym jest to, aby pracować już od samego początku całym naszym ciałem, począwszy od tego, w jaki sposób utrzymujemy kontakt wzrokowy, naszą mimiką twarzy, naszym tonem głosu, rytmiką głosu, głosem jako takim. Dlaczego? Dlatego, że wszystko to u osób zakotwiczonych niejako w doświadczeniu zdarzenia traumatycznego, przy nieumiejętnym naszym oddziaływaniu będzie wzbudzać tak naprawdę dodatkowy stres. Poziom wzbudzania stresu, rozpoznawania zagrożenia u osób, które doświadczały sytuacji traumatycznych, może być obniżony. One mogą być bardziej wrażliwe na szereg różnych kwestii, które zazwyczaj mogą być niezauważane. Dlatego warto bardzo zwracać uwagę na te elementy już na samym początku. Właśnie tak, aby nie pobudzać poczucia zagrożenia, a aby jak w największym stopniu tworzyć poczucie bezpieczeństwa i sytuacji dla danej osoby pozytywnej, właśnie w której mogą czuć się bezpiecznie, w której nie muszą wyglądać różnych sygnałów zagrożenia. Sytuacja traumatyczna może również prowadzić do tego, że dziecko zastyga, zakotwicza się niejako w tym trybie, w którym było, kiedy reagowało na sytuację kryzysową, traumatyczną. Zakotwicza się w trybie przetrwania. Co to znaczy? To znaczy, że typowy rozwój, typowe zorientowanie na rozwój własny jest bardzo ograniczone. Dziecko, taka osoba zatrzymuje się właśnie na tym poziomie stresu. To może przejawiać się labilnością, niestabilnością emocjonalną. Może wiązać się z ograniczeniem w zakresie tego, jak dobrze działa uwaga, pamięć, uczenie się. Może tutaj dochodzi do zaburzeń w zachowaniu, do deficytu wchodzenia w interakcje społeczne. Wszystko to może również może być związane z zaburzeniem propriocepcji, a więc kontaktu z własnym ciałem, tego, jak rozpoznajemy, czy jest nam ciepło, zimno, czy jesteśmy głodni, czy nas coś boli. Wszystko to może wiązać się z byciem cały czas w tej reakcji walcz, uciekaj. Co w związku z tym możemy robić? Pierwsza i najważniejsza rzecz zawsze, proszę Państwa, to jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. To jest tworzenie takiej przestrzeni, rozumianej bardzo szeroko, psychicznej, fizycznej, społecznej, egzystencjalnej, która jest bezpieczna, która jest odbierana jako bezpieczna. Ponieważ w takich właśnie sytuacjach, w takim kontekście, dziecko i dana osoba samodzielnie może się przełączyć w tryb wzrostu. Tylko właśnie wtedy, kiedy zapewnione będą ku temu odpowiednie warunki. I to jest, myślę, świetna dla nas wiadomość. To znaczy, że naprawdę niewiele trzeba w kontakcie z osobą, która doświadczyła sytuacji kryzysowych i traumatycznych. Niewiele trzeba w tym sensie, że bardzo dużo możemy zrobić niewielkim nakładem energii, niewielkim nakładem pracy. Właśnie poprzez zapewnienie na początku tego najważniejszego prerekwizytu, aby przejść z tego zakotwiczenia w tryb walcz
uciekaj, zastygaj, właśnie poprzez zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Tutaj mamy 3 główne filary. Przede wszystkim pierwszy filar wiąże się z stabilizacją otoczenia, stabilizacją warunków i środowiska, zarówno warunków fizycznych, jak i społecznych. To jest to, aby nie zmieniać na przykład ni stąd, ni zowąd zdania, aby trzymać się pewnych ustaleń. To są podstawowe elementy zachowywania stabilności w relacjach interpersonalnych. Stabilizacja otoczenia fizycznego, również o tym sobie powiemy w późniejszej części tego wystąpienia. Wszystko to tak naprawdę będzie prowadziło do tego, że otoczenie będzie jawiło się jako przewidywalne, a więc bezpieczne. Dzięki temu będzie mogło być budowane poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Również ważnym jest tutaj stabilizowanie doświadczenia osobistego. To jest szereg różnych działań związanych z odzyskiwaniem tak naprawdę umiejętności panowania nad sobą, nad emocjami, nad myślami. To jest pobudzanie do rozwoju, do eksploracji, do kreatywności, odkotwiczenie się od ciągłego myślenia o sytuacji kryzysowej, od ciągłego ruminowania sytuacji, którą oczywiście dana osoba, dziecko się mierzą. Tak, aby zmieniać rytm tych myśli i aby móc skupiać się na tu i teraz, na aktywnościach, które są przedmiotem w naszych czynnościach szkolnych. To jest również element wzmacniania poczucia własnej skuteczności, wspólnotowej skuteczności. To jest wsparcie polegające na stymulowaniu wchodzenia w interakcję z otoczeniem, z innymi osobami, z dziećmi. I to jest również praca z doświadczeniem traumy, stresu i tego konsekwencjami. My nie zawsze mamy czas i możliwość pracy z doświadczeniem. Ta praca stricte zorientowana na sytuację kryzysową i traumatyczną tak naprawdę musi być zaopiekowana przez specjaliści w ramach terapii. Niemniej jednak już w szkole, w sytuacji szkolnej, poprzez pomoc w stabilizacji otoczenia, warunków, stabilizacji doświadczenia osobistego, umożliwianie dzieciom nabywania coraz to większych obszarów wpływu i poczucia kompetencji, będzie prowadziło do tego, że taka osoba, takie dziecko będzie mogło rozwijać się niezależnie od sytuacji kryzysowej, traumatycznej, która znalazła się w jej doświadczeniu. To nas również prowadzi do takiej pracy związanej z kształtowaniem kompetencji intrapersonalnych, właśnie stabilizacją doświadczenia, umiejętności panowania nad emocjami, myślami, nad sobą samymi i również kompetencji interpersonalnych, aby uczyć się niejako na nowo wchodzenia w bezpieczne relacje z innymi osobami. Nie mam za bardzo czasu w trakcie moich krótkich mini wykładów omawiać wszystkich możliwych ćwiczeń skoncentrowanych albo ukierunkowanych na właśnie stymulowanie nerwu błędnego. Tak jak wspomniałem, szczegółowe publikacje dotyczące nerwu błędnego bardzo łatwo znaleźć również w języku polskim na naszym rynku wydawniczym, ale bardzo proste ćwiczenie, które może być wykorzystywane w praktyce, właśnie wiąże się z wiatraczkiem. Dmuchanie wiatraczka, poza tym, że spektakularnie wygląda, jest niczym innym jak systematycznym stymulowaniem nerwu błędnego. Dlatego, jeżeli tylko mogą Państwo pozwolić sobie na włączanie tego typu ćwiczeń do elementów lekcyjnych, warto to robić szczególnie na początku. Poza tym, że zabawne, śmieszne, może poprawiać nastrój, to również ma swój wymiar fizjologiczny. Głęboki wdech
i wolny wydech będzie właśnie wiązał się ze stymulowaniem układu błędnego i wprowadzaniem dzieci do poczucia, stymulowaniem poczucia spokoju, relaksacji, a więc to, czym chcielibyśmy zaczynać pracę podczas lekcji. Tak troszkę omijałem dotychczas zdefiniowanie traumy. I chciałbym teraz poświęcić temu przysłowiowych parę minut. Po pierwsze, możemy wymienić różnego rodzaju traumy i źródła traumy. I o tym za moment. Możemy na początku zdefiniować traumę wczesnodziecięcą. Trauma wczesnodziecięca to jest dość szerokie pojęcie odnoszące się do reakcji w sytuacji przekraczającej możliwości danego dziecka, przekraczającej zasoby danego dziecka. Znaczy, że dziecko nie radzi sobie z sytuacją, z wykorzystaniem umiejętności i zasobów, które posiada. To bardzo często tak naprawdę wiąże się z przeciążeniem układu nerwowego, z zniwelowaniem, zachwianiem poczucia bezpieczeństwa, brakiem tak naprawdę poczucia kontroli i doświadczanym poczuciem bezbronności. To może być zagrożenie realne, prawdziwe, ale również może być spostrzegane. To może być zagrożenie dotyczące osób najbliższych, członków, członkiń rodzin. Ważne jest to, aby pamiętać, że przede wszystkim to jest znaczący poziom poczucia bezradności, bezwolności, strachu. I tak naprawdę nie tyle chodzi o poziom jako taki, o natężenie, ale to jest natężenie, które zawsze przekracza możliwości. Dziecko tak naprawdę interpretuje sytuację w zależności od tego, jaki posiada umiejętność i możliwości rozumienia sytuacji. Trauma w związku z tym nie tyle może być definiowana jako wydarzenie jako takie, a trauma i doświadczenie traumy wiąże się właśnie z tą interakcją między tym, co doświadczamy i jakie posiadamy umiejętności, zasoby i w kontekście tego, jak doświadczamy danego wydarzenia. W związku z tym to nigdy nie te same osoby mogą doświadczyć bardzo podobnego wydarzenia, ale w przypadku jednej może dojść do rozwinięcia się reakcji na traumę, która będzie miała charakter dysfunkcjonalny, będzie uniemożliwiała codzienne funkcjonowanie, a u innej osoby do takiej reakcji nie dojdzie. Dlatego bardzo warto tutaj pamiętać o tym wysoce zindywidualizowanym aspekcie. Różne rzeczy mogą się przytrafiać, ale nie zawsze te sytuacje muszą prowadzić do traumy, ponieważ bardzo dużo zależy od zasobów, umiejętności i tego, w jaki sposób dane dziecko, dana osoba radzi sobie z określonym wydarzeniem. Niemniej jednak możemy zgodzić się co do tego, że ryzyko tego, że w danej klasie jest dziecko z doświadczeniem traumy, jest co do zasady wysokie. I nie dlatego, że mamy do czynienia z wojną w Ukrainie i w dużej części klas w Polsce mamy do czynienia z dziećmi ukraińskimi. Przede wszystkim należy pamiętać, że trauma może być wzbudzana przez bardzo wiele różnorodnych sytuacji i wojna, doświadczenie wojny, doświadczenie ucieczki z danego kraju jest tylko jednym z możliwych wydarzeń, które mogą prowadzić do reakcji, do wykształcenia się reakcji związanej właśnie z traumą. Jakie w związku z tym mamy rodzaje
traumy. Przede wszystkim możemy mieć do czynienia z traumą ostrą. To znaczy, że dana osoba, dziecko doświadczyła jednego wydarzenia, w czasie którego mogło dojść do utraty kogoś bliskiego, mogło dojść do wypadku, kataklizmu, napaści, do realnego zagrożenia swojego życia bądź życia innych osób. Ale my możemy mieć również do czynienia z traumą złożoną. Trauma złożona wiąże się z wieloma różnymi wydarzeniami, wieloma różnymi kumulującymi się, stresującymi doświadczeniami, które są rozłożone w czasie. One mają charakter powtarzalny, ustawiczny i bardzo często nieprzewidywalny. Również mają bardzo duży wpływ na nasze funkcjonowanie, całość naszego funkcjonowania, począwszy od tego, jak myślimy, jak się zachowujemy, również na nasze emocje. I mają również charakter kumulacyjny, nakładają się na siebie. Mamy również do czynienia z bardzo wyjątkową, szczególną kategorią traumy. Jest to tak zwana trauma historyczno-kulturowa. To znaczy, że pewne wydarzenia historyczne, osobiste mają wpływ na kolejne pokolenia, mają wpływ na to, na życie społeczne, kulturowe, mają charakter wielopokoleniowy. Znajdują odzwierciedlenie w kolektywnych wspomnieniach, naszych społecznych dyskusjach. Również mogą być związane z poczuciem krzywdy i straty. One mają charakter uwewnętrzniony i są przekazywane kolejnym pokoleniom. To często ta trauma historyczna, kulturowa wiąże się z wojnami, przesiedleniami, ludobójstwem. I obecnie pewnym takim paradoksem bieżącej sytuacji inwazji Rosji na Ukrainę jest to, że my wiemy, że tej traumy nie jesteśmy w stanie jeszcze zaopiekować, ani z nią pracować, dlatego że cały czas Ukraina walczy o swoją niepodległość. Niemniej jednak nie znaczy to, że ta trauma również nie będzie mogła być w jakiś sposób ujawniana szczególnie przez osoby i dzieci pochodzące z Ukrainy, na co chciałbym właśnie również w tym miejscu zwrócić naszą uwagę. Możemy w związku z tym powiedzieć, że co do zasady nie ma jednoznaczności w zakresie tego, co może być źródłem traumy, a co nie. Trauma jest bardzo indywidualnym doświadczeniem. Nie każda osoba, nie każde dziecko wykształci zaburzenia związane z wydarzeniem traumatycznym pod wpływem danego wydarzenia. Dlatego, że każda osoba radzi sobie inaczej, każda osoba jest inna, ma inne zasoby. I bardzo dużo zależy od tego, co posiadamy, jakie kontakty posiadamy, to są zasoby osobiste, społeczne, to są zasoby rodzinne. W związku z tym nie tyle bagaż, ale te zasoby indywidualne, one bardzo często mogą stanowić w dużym stopniu również czynniki ochronne przed wykształceniem dysfunkcjonalnej reakcji pod wpływem wydarzenia traumatycznego. No i oczywiście wszystko też zależy od źródeł traumy, które mogą być bardzo różnorodne. Przede wszystkim pierwszym źródłem traumy może być dom i rodzina. Jak wspomniałem Państwu, że należy oczekiwać, że w każdej klasie, statystycznie rzecz biorąc, jest spore ryzyko, że znajdzie się co najmniej jedno dziecko zagrożone traumą, to mogli Państwo zacząć się zastanawiać, ale jakże, dlaczego? Nie w każdej klasie są dzieci na przykład z doświadczeniem ucieczki z kraju pogrążonego w wojnie. Dlatego, że my najczęściej myślimy sobie o wojnie jako takim podstawowym źródle traumy. Tymczasem trauma może być związana z sytuacją rodzinną, z domem rodzinnym. Ona może wiązać się z sytuacjami znęcania się fizycznego, ale również jest znęcanie się emocjonalne, psychiczne. To mogą być dramatyczne sytuacje wykorzystywania seksualnego, to mogą być dramatyczne sytuacje zaniedbywania. I nawet nie tylko fizycznego, ale również zaniedbania emocjonalnego, psychicznego, brak spostrzegania dziecka, interesowania się dzieckiem może doprowadzić do tego, że takie dziecko
będzie również doświadczać sytuacji właśnie traumatycznej w domu i będzie rozwijać się u niego dysfunkcjonalny stan traumatyczny, właśnie na przykład czy to zespół stresu pourazowego. Również dysfunkcje rodzinne, zaburzenia stabilności, choroby, wszystko to może prowadzić do tego, że dziecko może z czasem rozwinąć u siebie funkcjonowanie w traumie. Kłótnie, awantury rodzinne i również niestabilność finansowa czy ubóstwo. Kolejnym źródłem traumy jest sytuacja straty osoby ważnej, znaczącej dla dziecka, które będą prowadzić do traumatycznej żałoby. Również sytuacje separacji związanej z migracją, pozostawieniem osób ważnych w innym kraju, relokacją. Ostatnim dużą kategorią wydarzeń bądź klasą wydarzeń, które mogą prowadzić do sytuacji traumatycznych, jest doświadczenie szeroko rozumianej przemocy i kataklizmów. To może być przemoc z udziałem broni, to mogą być kataklizmy naturalne, to mogą być wypadki transportowe, samochodowe, ale również to może być zarówno doświadczenie napaści, urazów, jak i bycie świadkami napaści i urazów. To mogą być wojny i również terroryzm. Niemniej jednak proszę zwrócić uwagę, że wojna i terroryzm i przemoc z udziałem broni to są te elementy, które najczęściej wydaje się nam, że mogą prowadzić do traumy, są tylko jednym z wielu możliwych sytuacji, które będą prowadziły do tego, że u dziecka wykształci się zachowanie ukierunkowane właśnie na wydarzenie traumatyczne.